Witamy w tym nowym, lepszym 2024 roku. To nadal my, nadal w Bangkoku. Przeżyliśmy Khao San Road, przeżyliśmy wszystkie atrakcje nocy, a teraz w ramach rozruchu porannego, czyli jest 14, od godziny próbowaliśmy złapać jakąkolwiek taryfę. Nic się nie udało, więc dzisiaj w ramach takiego noworocznego prezentu dla siebie i improvementu postaramy się złapać autobus i pojechać autobusem tam, gdzie chcemy. Autobus kosztuje 8 batów, więc cena nie stanowi problemu. Problem może stanowić to, żeby go znaleźć, żeby znaleźć dobry i żeby dojechać w dobre miejsce. Ale będziemy Was informować na bieżąco. Odnieśliśmy pierwszy sukces na tej naszej wielkiej ścieżce samorozwojowej. Odnaleźliśmy przystanek. Mały update, jak nam idzie. Nie idzie. Przejechało 15 autobusów, żaden nie był nasz. No i nie wiemy. Chyba jeszcze poczekamy, a jak się nie uda przez najbliższe 50 minut, no to postaramy się znaleźć inny środek lokomocji. Google mówi, że nasz autobus jedzie co 5 minut. Stoimy tu już z 10? No, ze 20 zaraz będzie. I nic nie jechało, a po fakcie dopiero się zorientowaliśmy też, że mogliśmy jechać innym autobusem, który już podjechał, ale no, mądry Polak po szkodzie. Codziennie uczymy się czegoś nowego. No dobra, nasz najnowszy experience dotyczący tego, żeby skorzystać z autobusu nie wyszedł. Co prawda stoimy obok autobusu, ale my jesteśmy w taksówce, a to dlatego, że nasz autobus nie przyjechał przez na pewno ponad pół godziny, no a trochę szkoda nam czasu marnować. Także jak widzicie, następnym razem będzie trzeba poczekać, żeby wydać te 8 batów. Podróżowanie po Bangkoku nie należy do najprzyjemniejszych, a już na pewno nie do najłatwiejszych. Także pamiętajcie, żeby rozważnie wybierać swoje trasy. My bardzo lubimy jeździć taksówkami, jeżeli są na tak zwany meter, bo na taksometrze rzeczywiście te ceny są bardzo rozsądne, a dodatkowo mamy klimatyzację. Tuk-tuki rzeczywiście zaczynają wyglądać trochę jak konie do morskiego oka, czyli im krócej, tym więcej. No a cóż, autobusy, jak widzieliście, niby tanie, ale nie da się na nich polegać. Wysiedli z taksówki. Taksówka kosztowała 80. Daliśmy panu napiwek, bo się ucieszyliśmy, że tak ładnie i szybko nas zawiózł i że się zatrzymał i że w ogóle chciał włączyć meter. No i co? Teraz jesteśmy w parku i zobaczymy, czy da się stąd puścić dronikę. Aha, no to już chyba mamy odpowiedź. Ale trzeba przyznać, że ładnie widać skyline tutaj w Bangkoku, z tego parku. Park Lumpini jest polecany, żeby zobaczyć warany oraz jeżeli przyjdzie się z samego rana, to podobno Tajowie ćwiczą tutaj tai chi. Nasze rano dzisiaj było trochę późno, ponieważ poszliśmy spać o 4. No ale może jeszcze zobaczymy jakieś waranki. Musimy przyznać, że trochę więcej drzew się spodziewaliśmy, chociaż jest i tak ich dużo jak na centrum Bangkoku. No ale park w naszym mniemaniu jest trochę mniej betonowy, a bardziej drzewiasty. Ja uważam, że nie jest źle. To są pierwsze drzewa, które my w Bangkoku widzimy, tak na dobrą sprawę. Więc nie dziwię się, że nazywają to parkiem. A to, że w tym parku mają tu normalne drogi, po których co prawda nic nie jeździ, ale rzeczywiście wieje betonozą, no to już troszeczkę inna sprawa. Ale to jest fajne miejsce, żeby sobie wychillować. Można sobie posiedzieć trochę w cieniu, więc ładny skyline dookoła, wszędzie. Bo ten skyline jest dość panoramiczny, że gdzie się nie obejrzycie, tam wielkie wieżowce. Także jak tylko znajdziemy warany, to będzie super. Ja chcę iść, tam jest fontanna. Tam. To idziemy. Patrzcie, jaki skyline jest tutaj z nad jeziorka. Płynie tu taki jeden waranek. Teraz się wynurzy zza palmy. No, powiem szczerze, spory. Ale rzeczywiście teraz jest mega gorąco, więc dużo ich nie zobaczymy.
Warana zobaczyliśmy już na samym początku jednego. Natomiast wczoraj w ogóle jak szliśmy ulicą, przez przypadek zobaczyliśmy dwa wysokie, wylegujące się warany. Nie wiem jak wysokie były, ale na pewno były długie. Dwa duże, wylegujące się warany na kanale w środku Bangkoku, także to jest nietypowy widok dla nas. Czujemy się usatysfakcjonowani, jak zobaczymy jeszcze jednego, to możemy spadać dalej. Gabriela na robocie. Pewnie się domyślacie, jak się miło nosi drona w takim miejscu, wiedząc, że nie można go odpalić. Jeszcze co chwilę przejeżdżają panowie i upewniają się, że tego nie zrobisz. Bo oni nie są głupi, oni znają torby DJI. Kolejne dowody, tam jest jeden, a tam płynie drugi. Także to nie ściema, warany istnieją i można je tu spotkać. Są tu też tacy, którzy chcą mnie wziąć na rączki. No my nie będziemy próbować. Przepraszam, ja nie chcę panu przeszkadzać. Tam się klient skrada jeden. Chyba nie będziemy czekać, aż do nas dojdzie. Ale naprawdę robią wrażenie. Jak ktoś nie wie, że tu takie stwory chodzą, to może się nieźle zdziwić. Jak jesteście w tym miejscu, to można sobie jeszcze tu wypożyczyć takie łabędzie albo takie łódeczki, kaczuszki, z tego co widzę. Ale dzisiaj jest 1 stycznia, więc raczej wszystko pozamykane. Ogólnie polecamy, ale szału tutaj nie odnajdziecie. Chyba że naprawdę przyjdziecie od rana, gdzie jest dużo waranów i dużo ludzi, którzy ćwiczą tai chi. No dobra, żegnamy już się z parkiem. Pochillowaliśmy. Chłodna bryza od fontanny trochę ukoiła nasze spalone twarze. A teraz idziemy do metra i jedziemy w poszukiwaniu ogromnego posągu siedzącego Buddy. Jedzie kolejka. Tak się jeździ po Bangkoku. My idziemy właśnie na taką kolejkę. Tylko pod ziemią. Tylko pod ziemią, tak. Tutaj jest wejście na stację. Jedziemy teraz na stację Bang Pai, także BL33. Czyli to znaczy, że mamy 8 przystanków. Później przejdziemy się kawałek i spotkamy ogromnego złotego Buddę. To, co jest interesujące w metrze w Bangkoku, to to, że tutaj miejsca z pierwszeństwem mają nie tylko starzy, schorowani, niepełnosprawni czy w ciąży, ale także mnisi. Fajna opcja. Widać, gdzie jedziemy. Właśnie tego pana szukaliśmy. Dotarliśmy już do Wielkiego Buddy. Znajduje się tam. O tam. No i jak ci się podoba? Wielki. No, idziemy teraz być bliżej niego. Patrzcie, jaki mają system, żeby wieszać banery. Takie proste, a takie genialne. Jak widzicie, dzisiaj zdecydowana większość rzeczy jest pozamykana. Wiąże się to oczywiście z Sylwestrem. Dzisiaj mają tutaj święto narodowe, co nie zmienia faktu, że nadal kilka rzeczy otwartych się spotka, szczególnie w turystycznych miejscach. My teraz jesteśmy w takiej dzielnicy, która jest kompletnie nieturystyczna, więc zastanawiamy się, jak to tutaj wygląda. Ja tutaj jeszcze nigdy nie byłem, no ale mamy nadzieję, że będzie fajnie. A tych dwóch panów to są taksówkarze. Można sobie wynająć motor, znaczy można sobie wynająć pana ze skuterem, może w tą stronę i w ten oto sposób się przemieszczać. O, wygląda to mniej więcej tak. A tutaj macie zabezpieczenie przed włamaniem, które również w swojej prostocie jest genialne i na pewno działa.
Tak się nazywa ta świątynia. No a tutaj mamy wielkiego Buddę. No, ten Budda rzeczywiście ogromny. A ludzie jak mrówków. Znajdujemy się właśnie w świątyni, która została założona w 1610 roku, a więc długo przed powstaniem Bangkoku. Jeżeli chodzi o samego Buddę, jest on przeogromny, ma 69 metrów wysokości, ma 40 metrów szerokości i jest to Budda jako jedyny na świecie całkowicie wykonany z brązu. Zaraz za tym Buddą zobaczymy sobie jeszcze stupę, która ma 80 metrów wysokości. A oto i 80-metrowa stupa. Tak wygląda przystań. Nazywa się tak. A tak wyglądają łódeczki. A to są ceny serwisu motocyklowego koło tej świątyni. Do Wat Arun 100 stąd, a na stację Bang Pai 20. A tam widać czubek Buddy. A tutaj pan sprzedaje coś dobrego. Sam w to nie wierzyłem, ale udało nam się polatać dronem. Teraz jesteśmy przy kanałach, obcinamy sobie, jak to tutaj wygląda ładnie. No i cóż, będziemy lecieć dalej. Kilometr 14 minut mamy do tej Kapra stacji metro. No to może się przejdziemy. Takie kanały mają naprawdę bardzo fajny klimat. To właśnie takie uliczki nadają klimatu temu krajowi. Naprawdę, jeżeli ktoś się przekona do tego typu miejsc, to Tajlandia jest jednym z fajniejszych krajów na świecie. I do życia, i do zwiedzania, i do przyjechania na wakacje. Więc naprawdę z naszej strony mega polecajka. Takie restauracyjki. Wczoraj jedliśmy nasz pierwszy street food, dzisiaj brzuchy nas nie bolą. Zobaczymy, co zjemy dzisiaj. Jak Ci się podobała świątynia? Świątynia, znaczy Budda sam i stupa bardzo mi się podobały, są wielkie i robią naprawdę wrażenie. Trochę szkoda, że było tak dużo ludzi. No tak, ale to wiesz, no zupełnie normalne, że to miejsce kultu, także jak się odbywają jakieś obrządki, to dużo ludzi przychodzi. Mi się bardzo podobało. To też jest miejsce, do którego trzeba dojechać, więc musicie o tym pamiętać, że to nie jest centrum Bangkoku, ale wydaje mi się, że warto jest się przejechać tym metrem, przejść 10 minut i później z powrotem 10 do metra, żeby tutaj przyjechać. My za bilet zapłaciliśmy na metro 33 baty, także naprawdę, i to z Sukhumvitu, także naprawdę całkiem rozsądnie. Właśnie wysiedliśmy z metra i jechałam koło pani, która cały czas była na wideoczacie z, nie wiem, swoim mężem, chłopakiem i tak dalej. Ona do niego nic nie mówiła, on cały czas jadł. Ja tylko słyszałam, jak on mlaska i beka i w ogóle raz tak głośno beknął, że mi się niedobrze zrobiło. To jest prawdziwa miłość. Gabi tego nie rozumie, bo Gabi usiadła jak stara babcia na 4 przystanki metra, zamiast postać jak normalny człowiek. Nachodziliśmy się dzisiaj trochę. Wiemy. Ale to jest inna kultura po prostu. Tutaj bekanie i mlaskanie jest oznaką tego, to jest must have, jak się je. Jest oznaką tego, że się podoba. Jest to nieprawda. Tutaj ludzie w restauracjach nie bekają, nie puszczają włączurów i nie słyszają, że mocno mlaskali. To jest jakiś przesąd tutejszy, żeby tak się zachowywać. No, z reguły w tradycyjnie azjatyckich domach tak jest. I nie można zostawiać resztek. Okej, a drugą rzeczą w tym metrze to było, jak wsiadła rodzina koreańska
i dzieci zaczęły tak ryczeć, małe, że one chcą siedzieć, że wszyscy Tajowie powstawali i ustąpili im miejsca, bo po prostu tam ci robili taki cyrk. To jest najfajniejsze, że Gabi rozpoznaje rodzinę koreańską. Tak, W Azji. mówili po koreańsku. Oglądało się te dramy. Dzisiaj na lunchik wjeżdża nam fried rice i fried chicken z pad thaiem. I żeby uniknąć problemu, poszliśmy dzisiaj do centrum handlowego. Są takie fajne centra handlowe, gdzie można sobie jeść ile się chce. W Azji ciężko dostać takie standardowe warzywa, jakie macie w Polsce, ale zawsze dają kawałki ogórka. Także to jest podstawa naszej diety. Będzie jedzone. Smacznego. No dobra, słuchajcie, my już zjedliśmy i teraz jesteśmy z powrotem w taksówce, jedziemy do hotelu. Także na dzisiaj będziemy kończyć dzień, bo jutro bardzo wcześnie wstajemy i jedziemy do Ayutthaya. Także oglądajcie jutro, będziemy oglądać poprzednią stolicę Bangkoku. Mam nadzieję, że będziecie oglądać razem z nami i do zobaczenia. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć. Pa, pa.